Nasza historia często nasycona jest patosem. Z rozrzewnieniem wspominamy wielkie zwycięstwa, słynnych wodzów i oczywiście naszą husarię. Formację, która na trwale zapisała się w wyobraźni Polaków. Ale powiem wam jedno, warto wracać nie tylko do tych największych bitew, które zna każdy. Warto także przypomnieć małe, zapomniane epizody, bo czasem to właśnie one najlepiej pokazują ducha tamtej epoki. I o jednym z takich wydarzeń opowiem wam dzisiaj. O starciu pod Latarnią 3 lipca 1577 roku, kiedy pojawienie się niespełna 100 husarzy Marcina Kazanowskiego wystarczyło, by w szeregi znacznie liczniejszego przeciwnika wdarła się panika. Brzmi jak legenda, jak opowieść dopisana po latach, żeby podkreślić chwałę skrzydlatej jazdy. Ale 3 lipca 1577 roku pod Latarnią, w pobliżu Gdańska, wydarzyło się coś, co nawet w dziejach husarii wygląda wyjątkowo. Nie była to wielka bitwa na miarę Kirchholmu, nie była to słynna szarża spod Kłuszyna, nie było tu ogromnej armii ustawionych w polu, chorągwi powiewających na wietrze i króla patrzącego ze wzgórza na rozstrzygające starcie. Był za to świt, była mgła nad wodą, były statki sunące po Wiśle. Był obóz wojsk królewskich zaskoczony przez gdański desant. I była garstka husarzy Marcina Kazanowskiego, której samo pojawienie się miało wywołać panikę wśród niemal 12-krotnie liczniejszego przeciwnika. Rok 1577. Rzeczpospolita ma nowego króla, Stefana Batorego, władcę energicznego, twardego, ambitnego. Człowieka, który nie zamierzał być królem malowanym. Batory objął tron po burzliwym okresie bezkrólewia, po ucieczce Henryka Walezego i po podwójnej elekcji, która podzieliła kraj. Część elit popierała Batorego, ale Gdańsk, najbogatsze miasto Rzeczypospolitej, początkowo stawiał na cesarza Maksymiliana Habsburga. Dla Gdańska nie była to tylko kwestia sympatii politycznych. To była gra o pieniądze, przywileje, handel morski i niezależność. Gdańsk był potęgą. Przez jego porty płynęło zboże, drewno, towary, srebro i wpływy. Miasto miało własne interesy, własną dominację, własne pieniądze i możliwości zaciągania obcych wojsk. Batory zaś chciał pokazać, że król Rzeczypospolitej naprawdę ma władzę nad swoim państwem. Konflikt był więc nieunikniony. W kwietniu 1577 roku doszło do bitwy pod Lubiszewem. Wojska gdańskie, znacznie liczniejsze, ruszyły przeciwko siłom królewskim i tam właśnie husaria Marcina Kazanowskiego oraz Jana Zborowskiego pokazały, czym może być ciężka jazda w odpowiednich warunkach. Rozbicie przeciwnika było tak dotkliwe, że Gdańsk musiał przejść do defensywy. Ale zwycięstwo w polu nie oznaczało jeszcze zdobycia samego miasta. Gdańsk wciąż miał mury, pieniądze, artylerię, flotę i dostęp do morza. A jednym z kluczowych punktów obrony była Latarnia. Latarnia, czyli twierdza u wejścia Wisły, w miejscu dzisiejszego Wisłoujścia. Kto kontrolował Latarnię, ten mógł kontrolować drogę wodną do Gdańska. Mógł utrudniać handel, odciąć posiłki, zablokować ruch statków. Dla Batorego był to cel bardzo ważny. Dla Gdańska punkt, którego nie wolno było stracić. Dlatego wojska królewskie rozpoczęły działania pod Latarnią. Dowództwo nad oddziałami wyznaczonymi do zdobycia tej pozycji powierzono Ernestowi Wejherowi, staroście puckiemu. Miał on około 1400 żołnierzy i znaczną część królewskiej artylerii. Rozłożył obóz na zachodnim brzegu Wisły i zaczął ostrzeliwać twierdzę. Ale oblężenie szło ciężko. Działa waliły przez rzekę, proch dymił, kule uderzały w umocnienia, ale efekt był mizerny. Gdańszczanie trzymali się mocno. Co więcej, zaczęli przygotowywać własne uderzenie. I właśnie tu zaczyna się właściwa historia.
Wieczorem 2 lipca 1577 roku gdańszczanie zaokrętowali 1180 piechurów. Byli to żołnierze zaciężni, Niemcy i Szkoci. Nieprzypadkowy tłum, nie mieszczanie z naprędce schwytaną bronią, ale zawodowa piechota, opłacona i przygotowana do walki. Plan był prosty i bardzo groźny. Pod osłoną nocy podpłynąć pod obóz królewski, zaskoczyć ludzi Wejhera, zniszczyć działa i sparaliżować oblężenie latarni. Noc sprzyjała atakującym. Ciemność nad Wisłą, tłumione komendy na pokładzie, plusk wioseł, skrzypienie drzewa, żołnierze stojący ciasno na statkach, z muszkietami, pikami, rapierami, gotowi do zejścia na brzeg. Nad wodą unosił się chłód, w oddali milczała latarnia. Po drugiej stronie królewskie stanowiska, gdzie straże nie spodziewają się, że wróg przyjdzie właśnie od rzeki. Przed świtem 3 lipca gdański desant uderzył. Zaskoczenie jest niemal całkowite. Wojska gdańskie rozdzieliły się na dwie grupy. Jedna ruszyła w stronę działu, druga uderzyła na obóz Wejhera. Straże zawodzą. Niemieccy zaciężni służący po stronie królewskiej nie wytrzymują natarcia. Polacy, których było tam około 150, próbują stawić opór, ale sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Wejher robi co może. Próbuje zatrzymać uciekających. Naraża się osobiście, ale przewaga przeciwnika i efekt zaskoczenia są zbyt duże. Gdańszczanie osiągają swój cel. Królewskie działa, które miały ostrzeliwać latarnię, zostają utracone. Część z nich wrzucono do Wisły, część zagwożdżono, część zabrano na statki. Obóz jest rozbity, piechota królewska w rozsypce. Cała operacja Batarego pod latarnią może za chwilę się zawalić. To jest moment, w którym gdańszczanie mogli poczuć, że odnieśli zwycięstwo. Nocny desant się udał, działa zniszczone, obóz rozbity, przeciwnik ucieka. Jeszcze chwila i będzie można odpłynąć z łupem, wrócić do miasta i ogłosić sukces. Ale Wejher zdążył wysłać prośbę o pomoc, a z pomocą ruszył Marcin Kazanowski. Kazanowski nie był przypadkowym rotmistrzem. To doświadczony żołnierz, człowiek starszy, zaprawiony w służbie wojskowej, a od czasów Batorego dowódca jednej z pierwszych królewskich rot husarskich. Jego ludzie mieli już za sobą sukces pod Lubiszewem. To ważne, bo przeciwnik mógł znać ich reputację, a w XVI wieku reputacja formacji potrafiła działać jak dodatkowa broń. Nie wiemy, czy pod latarnią doszło do klasycznej pełnej szarży husarskiej, takiej jak wyobrażamy ją sobie z późniejszych bitew. Źródła wskazują raczej na decydujące, bo nagle pojawienie się Kazanowskiego z husarzami i groźba uderzenia na piechotę, która znajdowała się już poza bezpiecznymi umocnieniami. Ale właśnie w tym tkwi cała siła tej historii. Gdańscy żołnierze jeszcze przed chwilą zwycięzcy, widząc nadciągającą husarię, nie stoją za murami, nie mają czasu budować umocnień. Są po nocnym ataku, część z nich zajmuje się działami, część wraca do statków, szyki są rozciągnięte, teren nie daje im takiej ochrony jak fortyfikacje. A naprzeciw pojawia się jazda, która kilka miesięcy wcześniej udowodniła, że potrafi przełamać nawet zdyscyplinowaną piechotę. I wtedy morale pęka. Według relacji, gdy nieprzyjaciel spostrzegł husarzy, cofać się począł czym prędzej. To zdanie brzmi sucho, kronikarsko, ale za nim kryje się dramatyczna scena. Żołnierze gdańscy zaczęli wycofywać się do statków. Odwrót szybki zmienia się w pośpiech. Pośpiech w chaos, chaos w panikę. Każdy chce znaleźć się na pokładzie, każdy chce odpłynąć, zanim husaria dopadnie uciekających na brzegu. Jeden ze statków zostaje przeładowany ludźmi i tonie. Woda, która jeszcze przed chwilą była drogą zwycięskiego desantu, staje się pułapką. Interwencja Kazanowskiego nie odwróciła całkowicie strat. Trzeba to powiedzieć jasno. Wojska królewskie poniosły tego dnia bolesną porażkę. Stracono działa, obóz Wejhera został rozbity. Straty po obu stronach miały dochodzić do około 100 ludzi. Ale pojawienie się husarii uratowało oddział Wejhera przed całkowitą katastrofą. Zwycięski desant nie mógł swobodnie dokończyć dzieła zniszczenia, musiał się wycofać, a jego odwrót był tak gwałtowny, że zakończył się zatonięciem przeciążonego statku. I tu warto zadać sobie pytanie, co właśnie wydarzyło się pod latarnią.
Czy 100 husarzy naprawdę pokonało 1180 piechurów? W sensie klasycznej bitwy nie. To nie było starcie, w którym garstka jazdy wyrąbała sobie drogę przez tysiące ludzi w regularnym szyku. Ale w sensie psychologicznym tak. Efekt był ogromny. Husaria Kazanowskiego pojawiła się w momencie, gdy przeciwnik był zwycięski, ale rozproszony. W momencie, gdy gdańszczanie byli poza osłoną twierdzy. W momencie, gdy zawodowa piechota mogła zostać dopadnięta przez ciężką jazdę na otwartym terenie. A przed taką jazdą piechota, jeśli nie była dobrze ustawiona, osłonięta pikami, terenem lub ogniem, mogła zostać zmiażdżona. Dlatego pod latarnią nie trzeba było wielkiej rzezi. Wystarczyła groźba. Wystarczyło, że żołnierze gdańscy zobaczyli kopie, konie, zbroje i ludzi Kazanowskiego. To była bitwa nerwów. To była bitwa psychologiczna. I tę bitwę wygrała husaria. Wojna Batorego z Gdańskiem trwała dalej. Król nie zdobył miasta szturmem. Gdańsk okazał się zbyt bogaty, zbyt silny i zbyt dobrze położony. Próba opanowania latarni nie przyniosła twardego sukcesu. Konflikt zakończył się dopiero ugodą w grudniu 1577 roku. Gdańsk przeprosił króla, uznał jego władzę, zapłacił ogromną sumę i zobowiązał się do lojalności, ale zachował swoje przywileje. Batory z kolei mógł wreszcie odwrócić uwagę od tej niewygodnej wojny i skupić się na sprawach wschodnich, na konflikcie z Moskwą. A Marcin Kazanowski i jego husarze mieli jeszcze zapisać kolejne karty w historii. Szczególne podziękowanie dla Damiana Szymona Nityckiego, inspiratora dzisiejszego filmu. W opisie znajdziecie link do jego historycznych artykułów na Facebooku. Osobiście polecam. Już kilkakrotnie korzystałem z jego artykułów do stworzenia filmów, a Damian potrafi znaleźć naprawdę fajne perełki z naszej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.